Hej, siemano wam wszystkim ludzie, z tej strony Arturo, witam was na swoim kanale i kontynuujemy Agatha Christie i nie było już nikogo. Moi drodzy, jest to ostatni odcineczek przed samym urlopem. Tak jak wspominałem, od poniedziałku zaczynam 2 tygodnie odpoczynku, dlatego odcinki mogą pojawiać się nieregularnie. W poniedziałek na pewno odcinek się pojawi, ale czy będzie we wtorek? Może niekoniecznie, ponieważ w poniedziałek wyjeżdżam na cały dzień do Poznania. Tak jak mówiłem, będą takie dni, kiedy odcinki nie będą się po prostu pojawiały, ale mam nadzieję, że mi to wybaczycie. To naprawdę nie będzie trwało zbyt długo. A tymczasem kontynuujemy naszą przygodę. Widzę, że mamy kolejną martwą osobę. Osobę, która napiła się alkoholu i padła na ziemię. Czy została otruta? Nie mam zielonego pojęcia, ale postarajmy się przesłuchać wszystkich świadków. Czy sądzi pan, że to było zabójstwo? Do you think it was suicide? You conduct yourself well, Mr. Narracott, if you don't mind my saying so. Mr. Blore has told us that you are not what you appear, yet you told him you were not a detective. No, sir. But I've read many detective novels. I even had one of those junior detective kits when I was a boy. Magnifying glass, fingerprint powder. Junior detective kit. Wonderful. Ah, an amateur sleuth then. You appear to have something of a gift for it. About the suicide, Judge. I'm not yet prepared to offer an opinion. Czy znał pan Marstona, zanim przybył tutaj dzisiaj? Did you know Marston before he arrived here today? I knew his father, the Duke, and his elder brother. Like so many younger sons of his class, Anthony Marston was a bit of a wastrel, as you will have gathered. There were other rumors of late, of his dabbling in politics, but this is not the proper forum for that discussion. Jak pan sądzi, co oznacza to nagranie? What do you think that record means? May I answer that in a moment after asking a question of my own? Of course. Does anyone know Mr. Owen's full name? My letter was signed only U.N. Owen. Yes, U.N. Owen. Or, by a slight stretch of fancy, unknown. I'll now answer your question, Mr. Narracott. The name, the recording, the circumstances under which all but you were lured to this island. I have no doubt in my mind that we have been invited here by a madman, very possibly a dangerous homicidal lunatic. Czemu przyszedł pan na emeryturę, panie sędzio? Why did you retire, Judge? I know there was talk about my competence, even my ego running wild, but the truth of it is very simple. My health. A lifetime sentencing my fellow man, and now a higher power has passed judgment on me. Good evening, Judge. Dobra, mamy jeszcze jednego podejrzanego. Czy Marston zadławił się na śmierć? Did Marston choke to death? You can call it choking if you like. He died of asphyxiation right enough. Co to jest asfikcja? Czy Marston został otruty? Was Marston poisoned? Can't say exactly. Everything points to one of the cyanides. No distinctive smell of prussic acid. Probably potassium cyanide. It acts pretty well instantaneously. Przydałby się jakiś stół do analizy, byśmy mogli zrobić badania. A czy było coś w tej whisky? Was there something in the whiskey? Yes, without a doubt. Sądzi pan, że to samobójstwo? Do you think it was suicide? Seems like it. A może został zamordowany? Could he have been murdered? Not my line of country. I'm a doctor, not a detective. Czy znał pan Marstona przed przybyciem tutaj? Did you know Marston before he arrived here today? Not I. Personally or professionally. Jak pan sądzi, co oznacza to nagranie? What do you think that record means? A disgraceful and heartless practical joke, I suppose. Good evening, Doctor. Ale to jest ciekawe, nie? Tak naprawdę mamy tutaj 10 postaci na tej wyspie. Wszyscy zostali zaproszeni przez jedną osobę, którą tak naprawdę nie znają. Nikt nie wie, kim jest pan Owen. I wszystkie te osoby mają jakieś morderstwo za swoimi uszami. Może faktycznie pan Owen zwabił ich tutaj, żeby pomału mordować. Ale żeby nie wyglądało to na morderstwo, ale właśnie na próby samobójstwa. Tak jak w przypadku pana Marstona. Nie wiem. Zobaczymy, jak to wszystko się rozwinie. Czy sądzi pani, że Marston popełnił samobójstwo? Do you think Marston committed suicide? Yes. In my experience, certain types of individuals, when faced with their sin, will then commit the greater one. A czy znała pani Marstona przed przybyciem tutaj? Did you know Marston before he arrived here today? No. Jak pani sądzi, co oznacza to nagranie? What do you think that record means?
There is something very peculiar about it. Good evening to you, Miss Brent. Czy sądzi pan, że Marston popełnił samobójstwo? Do you think Marston committed suicide? I shouldn't have said Mr. Marston was a suicidal type of gentleman at all. Czy znał pan Marstona przed przybyciem dzisiaj tutaj? Did you know Marston before he arrived here today? Never clapped eyes on him. And who gave you the authority to question us? You're under no obligation to answer me. Jak pan sądzi, co oznacza to nagranie? What do you think that record means? I don't like it. Not one bit. Very queer, the whole situation. Good evening, Mr. Bloor. Zdecydowanie jest to wszystko dziwne. Sprawa kryminalna, tak jak jedna osoba mi pisała w komentarzu. Ale dobrze, ja lubię takie rzeczy. Czy sądzi pani, że Marston popełnił samobójstwo? Do you think Marston committed suicide? You'd never think he would kill himself. He was so alive. When he came down that hill in his car, he looked... Oh, I can't explain. Czy znała pani pana Marstona przed przybyciem tutaj dzisiaj? Did you know Marston before he arrived here today? No. I'm sure I would have remembered. Steady, Miss Claythorne. The lad had his faults, you know. Jak pani sądzi, co oznacza to nagranie? What do you think that record means? It was unfair, what it said. Very unfair. Mam wrażenie, że jest pani bardzo spostrzegawczą dziewczyną, panno Clayton. You seem to be a remarkably perceptive girl, Miss Claythorne. Why, thank you, Mr. Narracott. Is there anything you can tell me about our fellow castaways? Castaways? You make it sound so... Romantic? I was going to say dramatic. Let me see. No one has confided any secrets to me, I'm afraid. Oh, except one. That is... I really don't know you well enough to answer you. Thank you for your time, Miss Claythorne. Czyli za wiele się od niej nie dowiedzieliśmy. Sądzi pan, że Marston popełnił samobójstwo? Do you think Marston committed suicide? He didn't seem particularly remorseful. Of course, the record might have set him off somehow. A new incident long after the fact may create a strong feeling of guilt or fear. Wouldn't you say, Doctor? Possible. Quite possible. Czy znał pan Marstona przed przybyciem tutaj dzisiaj? Did you know Marston before he arrived here today? Heard of him, but we'd never crossed paths or swords. Jak pan sądzi, co to oznacza nagranie? What do you think that record means? There is something wrong with this entire weekend, and especially with our host, Mr. Owen. I believe we're all coming around to that conclusion. Yes, but I know something you don't, Judge. What is that? I recognize the voice on that recording, and it was definitely not Mr. Owen. Who was it? Not so fast, Narracott. Not until I think things through a bit more. Thanks for your time, Mr. Lombard. Czyli śledztwo będzie powolne. Coś mi się wydaje. Tutaj mamy też tą radiostację, do której włożyliśmy 2 lampy, ale nic więcej przy tym zrobić nie mogę. I can't see anything of interest. Mamy też mosiężny teleskop, There is no cause for that. ale nie mogę tych elementów ze sobą połączyć. I mamy też 4 książki w różnych kolorach. Dobra. Czy sądzi pan, że to było samobójstwo? Do you think it was suicide? How dare you! My wife died of natural causes, sir. A long illness, nothing more. I meant Marston. Marston? No honor in him that I could see. Czy znał pan Marstona przed przybyciem tutaj? Did you know Marston before he arrived here today? No, I don't think so. Not a military man, I'd wager. Lombard now. He reminds me of someone from my command. But the name wasn't Lombard. Jak pan sądzi, co oznacza to nagranie? What do you think that record means? Ugly. After 30 years. Ugly thing to say. Thank you, General. Stay well. Where have you been, Rogers? I went to check on my wife, sir. She is resting comfortably. But I'm afraid I have some distressing news. Oh? One of the china figures of a sailor boy has been broken off. Chapter 2. 9 little sailor boys sat up very late. One overslept himself, and then there were 8. Filthy night.
I tried to go out to get some more wood for the fire, but the wind drove me back. A storm like that will keep us all indoors. My apologies for the accommodations, Mr. Narracott, but all the beds are taken. Makes one wonder where the Owens were planning to sleep, doesn't it? A good servant follows instructions, sir. He does not question his employer, unless you'd like to share the deceased's room with the corpse. This will do fine. Thank you, Rogers. I'll wish you a good night then, sir. Everyone should be sound asleep by now. Good time for a little stealth work. Rozpoczynamy kolejny rozdział. Chciałem powiedzieć dzień, ale mamy tak naprawdę noc. Dobra. Zdecydowanie w nocy te pomieszczenia wyglądają bardziej creepy. A ja tak naprawdę nie mam żadnego dziennika, żeby zobaczyć, co bym mógł w tym momencie zrobić. Dobra, tutaj mamy bibliotekę, w której byliśmy. Wargrave on Justice. I can only imagine the egotism that lurks within those pages. Co ja w ogóle mam w ekwipunku oprócz tych książek? Mam medyczną kartę ostrzegawczą. Kartę, mapę Wyspy Rozbitków, taśmę klejącą. Główka fajki. Mamy też pipetkę, latarkę z bateriami, duży shaker do koktajli. Laska z wyrzeźbioną głową niedźwiedzia. A chcę coś sprawdzić. Gdybym połączył pipetkę z tym... Let's hope that holds. O właśnie, pipeta wypełniona mąką. Nasz bohater wspominał coś o odciskach palców, że gdy był mały, to miał zestaw małego detektywa i tak mi się od razu skojarzyło. Jestem ciekaw, czy z tych szklanek będę mógł zdjąć odciski. They don't get along. Te elementy do siebie nie pasują, czyli jednak nie. Krążek sera przykryty tkaniną. Dobra, rozejrzyjmy się tutaj. I tutaj mamy regał, z którego wzięliśmy książki. O! Coś jeszcze mam. Książka, historia... ale ja już to chyba miałem i czytałem. I transcribed the pertinent passages in my notebook. Historia południowego wybrzeża Devon. Thomas Lamror, który ostatecznie został pojmany i zawisł na szubienicy w 1821 roku. Ja sobie tą książkę przełożę tutaj. I mamy 5 różnych książek. Z 5 różnych miejsc. Może te książki będę mógł tu odstawić z powrotem. Ale gdybym to mógł zrobić, to na pewno by się podświetlała ikonka. Nie. Czyli jednak nie o to tutaj chodzi. I'll need to wait until the weather lets up a bit. Na dwór wychodzić nie możemy. Po prostu się rozejrzymy po okolicy i tyle. Locked. Jest zamknięte. Jestem ciekaw, czy w kuchni coś znajdziemy. Teoretycznie teraz wszyscy śpią. Jesteśmy jedyną O, mamy latarkę. Jesteśmy jedyną osobą, która myszkuje po tym budynku. Whoever it is, please leave us. My wife needs her rest. Sorry about that, Rogers. Not at all. Czy w kuchni się coś zmieniło od naszej ostatniej wizyty? No need to call unnecessary attention to my snooping. Wszystko po ciemku wygląda zupełnie inaczej. The larder is very well stocked. Okej. I'll need to wait until the weather lets up a bit. Na zewnątrz nie będziemy wychodzić, nie w taką pogodę.
Tutaj mamy jadalnię. A, ja bym chciał zobaczyć jeszcze... No właśnie, ten tort. 9 little sailor boys. Brakuje jednego. Jeden marynarzyk został zbity. Pozostało 9, czyli obstawiam, że dojdzie tutaj jeszcze do 9 morderstw. No właśnie, ale skoro my jesteśmy nieproszonym gościem, bo nikt nie sądził, że my zostaniemy tutaj na noc, to teoretycznie myślę, że nie jesteśmy w żaden sposób zagrożeni. Pytanie, kim jest w ogóle morderca? Czy to jest pan Owen? Locked. Jest zamknięte. O, He's as tight as an owl. I expect nothing could wake him up. It would certainly be noticed if I rifled through his luggage. I better not. ja nie wiem, czy to jest w ogóle normalne wchodzić do pokoju ludzi, którzy śpią i się im przyglądać. To jest nawet trochę creepy. Locked. I pewnie też nie do każdego pokoju da się wejść. I don't think going through that would help. Either he's innocent, in which case I'd be grossly invading his privacy, or he's guilty, and surely wouldn't be daft enough to leave any evidence in his luggage. A jeszcze chciałem coś sprawdzić. Czy ja będę przez łazienkę mógł przejść do sąsiedniego pokoju? Każdy ma twardy sen. Polished marble spheres and some books. Nothing worth investigating further. Okej. Tu byliśmy, tu byliśmy. I can't open it. It's locked. I bardzo dobrze zrobił. Sam bym się zamykał na noc, będąc w hotelu. Morning is coming. I'd best get back to my bed. Well, I didn't get much rest, but at least I have something to show for it. I'd best see if everyone has come down for breakfast. No tak zdecydowanie będzie się lepiej chodziło po hotelu. Za dnia o wiele więcej widać. Sprawdźmy zatem, czy wszyscy są w jadalni. If what Narracott told Vera is true, and mind you, I take anything he says with a grain of salt, then they will not be sending a boat until at least Monday, even if the storm clears. Wise to remember Narracott's the odd man out here. Yes, thanks to you, I believe, Blore. At least nothing else has occurred. I hope you are correct, Miss Claythorne. However, I feel compelled to draw your attention to this table's centerpiece. Now 2 are broken. How odd. Ah, Mr. Narracott, good morning. Since Mr. Marsden won't be joining us, there is an extra place for breakfast, although breakfast itself seems to be a trifle behind schedule. I'm afraid there is no breakfast at present. Mrs. Rogers has not been able to carry on this morning. What's the matter with the woman? I was promised fresh apple juice this morning. I must tell you a sad piece of news. Mrs. Rogers died in her sleep. I teraz wam powiem tak, że czuję się szczęściarzem, że nikt tak naprawdę się nie rozbudził, kiedy byliśmy w jego pokoju, bo bylibyśmy głównym podejrzanym. Ma pani jakąś teorię odnośnie przyczyny śmierci pani Rogers? Any theories about Mrs. Rogers' death? She was a very skittish creature. And she had a shock last night.
It might have been heart failure. Her heart certainly failed to beat. What caused it to fail is the question. Czy słyszała pani cokolwiek w nocy? Did you hear anything in the night? No, my sleep was quite restful. Good day to you, Miss Claythorne. I bardzo dobrze, że nikt nic nie słyszał. Panie sędzio, ma pan jakąś hipotezę co do śmierci pani Rogers? Any theories about Mrs. Rogers' death, Judge? I'm afraid it confirms my opinion that there is something very wrong on this island. It occurs to me that if these two deaths were not suicides or accidents, that Mr. Owen may very well be responsible. If so, he is almost certainly on this island somewhere. I agree. I think we should find a way off this island immediately. Czy słyszał pan cokolwiek w nocy? Did you hear anything in the night? I confess I slept fitfully. Marsden's death, the storm, but I heard nothing. Possibly also due to the storm. Understandable, Judge. Quite understandable. Mr. Narracott, can your boat be repaired? I doubt very seriously it can be repaired. Mr. Blore did a good job. Steady on. I didn't know then how the land lay, did I? So you say. If you find a means of leaving the island or of signaling the mainland, I'm sure we would all be in your debt. And I'm sure all of us would help in any way we could. Hear, hear. We're never going to leave the island. None of us are ever going to leave. Może uda się naprawić tą radiostację i będziemy mogli nawiązać jakiś kontakt i wezwać pomoc. Ale teoretycznie tak sobie myślę, że pogoda mi sprzyjała w nocy. Gdyby nie ta burza, to obstawiam, że wielu tutaj mieszkańców by mnie słyszało. Co pan ma na myśli, wspominając o zaangażowaniu politycznym Marstona? What were you hinting at concerning Marston's politics? Only that he'd become mixed up with some foreigners. I think that's all I'd better say at present. Thank you kindly, Judge. Co było przyczyną śmierci? What was the cause of death? Impossible to say offhand. There must be an autopsy. I certainly couldn't give a certificate without one. Kiedy się pan dowiedział? When did you find out? Rogers roused me at first light. He'd gotten up to light the stove and see to the power generator before waking her. When she didn't respond, he got me. Może pan stwierdzić, kiedy umarła? Can you tell when she died? Without an autopsy, not for certain, but it must have been some hours ago. The body was, quite cold. Gdyby to był dr Watson, to by potrafił powiedzieć, która była idealnie godzina. Czy słyszał pan cokolwiek w nocy? Did you hear anything in the night? No, although it appears I should have. If you'll excuse me, Doctor. Ma pan jakąś hipotezę co do śmierci pani Rogers? Any theories about Mrs. Rogers' death? We know that she consumed something last night. Dr. Armstrong told us so. I, Mr. Lombard? You gave her a sedative. A small dose of Trianol, nothing more. Doctors have made mistakes before. You're suggesting I accidentally gave Mrs. Rogers an overdose? Accidentally or otherwise. One death may have been an accident or suicide, but two in the space of a few hours? Simply outrageous, man of my standing. Any more questions, Mr. Narracott? Czy słyszał pan cokolwiek w nocy? Did you hear anything in the night? I'm a very light sleeper. In future, I hope everyone will bear that in mind. Yes, several times I heard something. You didn't investigate? With a judge, a detective, and an amateur sleuth in the house, you hardly need my poor skills in that line. I prefer to keep watch. The hunter in his blind? A good analogy, Judge. Powiedział pan, że rozpoznał głos Owena. You said you recognized Owen's voice. I've had time to think it over, and I'm sure I did. But I see no reason to share that information with you. Good day to you, Mr. Lombard. Now is not the time for chatter. Gdybyśmy tak wszystkie te figurki pozrywali, morderca by nie miał nikogo zabijać. Jakieś hipotezy co do przyczyny śmierci pani Rogers? Any theories about Mrs. Rogers' death? Conscience. What do you mean by that? She was accused, together with her husband, of having deliberately murdered her former employer, an old lady. You all saw her last night. She broke down completely. The shock of her wickedness brought home to her was too much to bear. She literally died of fear. Possibly, if there was cardiac weakness. Call it, if you prefer, an act of God. Thank you, Miss Brent. Ja myślę, że to słaba hipoteza. Ma pan jakąś teorię co do śmierci pani Rogers? Any theories about Mrs. Rogers' death?
I'm sure Mrs. Rogers wasn't to blame. A good, loyal woman. Słyszał pan coś w nocy? Did you hear anything in the night? I thought I heard a voice calling my name. My wife, she died several years ago. I expect it was a dream. Po prostu nie może się pogodzić ze śmiercią swojej żony i dlatego wydaje mu się, że ją słyszy, a tak naprawdę o niej śni. Też przez to przechodziłem, kiedy zmarł mój ojciec chrzestny. Generale, wspomniał pan, że miał wrażenie, że gdzieś już widział Lombarda. General, you said you thought you recognized Lombard. Did I? Yes, I expect I did. But I fail to see what business it might be of yours. I am indebted to you for your help, General Mackenzie. Panie Blore, jest pan detektywem. Ma pan jakąś hipotezę? You're a detective, Mr. Blore. Any theories? I appreciate you recognizing the fact there's a professional present. I'd like to know what she had to eat or drink last night before she collapsed. Rogers assures me she had nothing whatsoever. Of course he would say that. But see here. They've done a murder and gotten away with it. Now she's all hysterical, likely to give the show away. She's a danger to her husband, that's what she is. Oh, I should hardly think a man would do that to his wife. Mówił pan, że wie coś o historii tej wyspy. You said you knew something about the history of this island. Most of the old stuff can be found in the library. Its more recent history is just as interesting, though. But I'm not inclined to divulge that just yet. That is all for now, Mr. Blore. Chapter 3. 8 little sailor boys traveling in Devon. One said he'd stay there, and then there were 7. Rogers didn't let his wife's death get in the way of his custodial duties. I assume everyone has gone off on their own pursuits. I should do the same. Czyli muszę zająć się śledztwem. Tak, mamy rozdział 3 i na tą chwilę tylko 2 marynarzyków brakuje. Hello, Rogers. Hello, sir. Was there anything you required? Just looking around. That ham looks good. Mrs. Rogers had a way with hams. Baked, boiled, fried, pickled, en casserole. Always a treat. O której godzinie będzie kolacja? When will dinner be ready? 8 o'clock, sir. Or close to it. Zauważył pan coś niezwykłego od przybycia tutaj, Rogers? Have you noticed anything out of the ordinary since you arrived here, Rogers? Just this, sir. This house is more like a museum than a residence. I've dusted every square inch, and I found articles left behind by many previous owners, including the Robsons, that actress, and even the Admiralty. The only owners who seem to have left no mark at all are Mr. and Mrs. Owen. Very kind of you to give me your time, Mr. Rogers. To jest naprawdę mega dziwne. Dlaczego nic nie ma tutaj o państwo Owens? The body was thoroughly searched. No need to disturb it now. A czy ciało nie powinno znajdować się w chłodni, skoro ono już tutaj leży praktycznie od poprzedniego dnia? To już pomału się może rozkładać. Tutaj mamy jakiś flakonik. Może z tego flakonika będę mógł zdjąć odciski. The flower stuck to bits of it. O właśnie, mam też chyba taśmę klejącą. This is a good reference print for Thomas Rogers. Świetnie. Mamy jeden z odcisków. Od razu mi się przypomina CSI Kryminalne Zagadki. Tam też w taki podobny sposób zdejmowało się odciski. Czy kogoś tutaj spotkamy, z kim będę mógł zamienić słówko? Ale fajnie brzmi dźwięk z tego kominka. Chodźmy zatem do biblioteki. I asked Rogers what this Miss Brady had suffered from.
In a certain form of cardiac trouble, when an attack comes on, an ampule of amyl nitrate is broken and inhaled. If amyl nitrate were withheld, I see. No positive action must be taken. No arsenic to obtain and administer. Nothing definite at all. and nothing could be proved against Rogers or his wife. It explains our situation here quite neatly. There are crimes that cannot be brought home to their perpetrators by the usual methods. A judge taking advantage of his position? No offense, Judge. A doctor under the influence letting a scalpel slip? No offense, Doctor. The point is, it explains Mr. Unknown. He has, for reasons only he knows, decided to seek justice for certain crimes as he sees them. And who among us is the only one that stands unaccused? Ah, Mr. Narracott, right on cue. My jesteśmy tą osobą. Have you seen any of the others? Before we came in here, I saw Miss Brent knitting on the patio as if she hadn't a care in the world. Czy mógłby pan przeprowadzić autopsję pani Rogers? Could you perform an autopsy on Mrs. Rogers? I could, sir, but I won't. As Mr. Lombard so helpfully pointed out, it might be thought I had something to do with her death. It would be unethical for me to operate. Ile trionalu zniknęło z pańskich zapasów? How much trianol is missing from your supply? I wouldn't know. I left the bottle with Rogers in case his wife required a second draft. Good day to you, Doctor. Rozumiem, czyli to pan Rogers mógł teoretycznie jej podać coś więcej. Have you seen any of the others? I believe Mr. Blore and Mr. Lombard are off searching the island for Mr. Owen. Nie chciał pan do nich dołączyć? You didn't want to join them? They are men accustomed to physical activity. I prefer to search for the truth with my mind. Me too. Sądzi pan, że znajdą pana Owena? You think they'll find Mr. Owen? Not in the sense you mean. Gdzie zacząłby pan szukać Owena? Where would you search for Mr. Owen? Closer to home. Ma pan może jakiś pomysł na wydostanie się z wyspy? Any idea how we can get off the island? I've allowed you to continue your own investigations, Mr. Narracott, because I disagree that being the odd man out makes you more suspect. On the contrary. But I've given you a good deal of advice already. It would be well if you thought for yourself for a while and let us get on with our game. Good day to you, Judge. Nie będziemy wam więcej przeszkadzać. Ale ten stół bilardowy jest takich rozmiarów, że spokojnie by było można tutaj przeprowadzić autopsję śmierci. Dobra, tutaj mamy biblioteczkę. Zdecydowanie za dnia się lepiej ją ogląda niż w nocy. It's a book holder. Seems like a long time since it's been used. Z biurka tak naprawdę wzięliśmy już wszystkie elementy, nie? The drawer is locked. Nic już więcej stąd wziąć nie mogę. A wiecie co? Książki. Może faktycznie tą książkę bym mógł umieścić tutaj? I think I heard a click. I could be imagining it, though. Bo one są w takich samych kolorach jak te książki. Mi się wydaje, że one były tutaj wstawione nieodpowiednio. I think I heard a click. I could be imagining it, though. I won't do that. O! Tajne przejście. I to gdzieś na jakiejś podziemi. This bears a closer look. Gadanie jest tanie, a plotki mogą być paskudne. Strzeż swoich sekretów. Owen. British Admirali. This is an odd sort of power cord. It doesn't seem to fit into a regular socket. To wygląda jak kolejna... A, coś wzięliśmy. Kolejną lampę próżniową. Być może tą lampę też będę mógł umieścić w tamtej radiostacji na górze. It's a shortwave radio. It could be useful if I could get it working. It seems to be missing quite a few parts. Może jakiegoś mikrofonu jej brakuje? Nie mam zielonego pojęcia. Boxes. Nothing of use in them.
Boxes. Nothing of use in them. Z pudeł nic zabrać nie mogę. O! Mamy save. Poczekajcie, bo coś mi przyszło do głowy. Tylko gdzie ja to teraz mam? Bo my rozszyfrowaliśmy tamtą jedną wiadomość, nie? Mała paczka igieł do szycia. Karta. Muszę przejrzeć swoje notatki. Save. L28, P11, L49. Poczekajcie, ja sobie to zapiszę na kartce. Dobra. Czyli tak, lewo 28. Prawo 11. I lewo 49. Now I have to start again from the beginning. Dobra, wiecie co? Chyba muszę to zrobić inaczej. Ja chyba muszę ustawić na takich wartościach. Kurde. 28. 11. I think I heard a click. I could be imagining it, though. Aha! It's open! Udało nam się otworzyć grube, solidne drzwi. Mamy wytrzymały ponton. There's something in this drawer. It's a lone, raven-shaped earring. That swapped the positions of the two drawers. O! Być może ja coś tutaj muszę ułożyć. Noty z blora. Poczekujcie, ogólne. Save. Wycinek z prasy, odszyfrowana depesza. This could use a closer look. Gadanie jest tanie. Ale tutaj nigdzie nie ma żadnej podpowiedzi. Mogę zamieniać za to miejscami te słowa. Ale w jaki sposób miałbym to ustawić? Na tą chwilę nie mam pojęcia. It looks like there might be a sliding panel here. Przesuwany panel. Czyli obstawiam, że to też jest jakiś mechanizm. Kiedy ustawię w odpowiedniej kolejności te literki, to otworzy się kolejne tajne przejście. Rule Britannia, Britannia rule the waves. Britons never will be slaves. Oh, makes the eyes water a bit. Dlaczego ja to zaśpiewałem? Chyba, że to jest hasło Rule Britannia? Rule Britannia, Britannia rule the waves. Britons never will be slaves. Oh, makes the eyes water a bit. Albo Rule the Waves? Spróbujmy. O ile w ogóle mam tu takie literki. Rule the Waves. Chyba mamy. There's something in this drawer. It's a fragment of a document. O! There's something in this drawer. It's a card with some writing on it. There's something in this drawer. It looks like some sort of microphone. Ale sporo elementów bierzemy z tych szafek. Dobrze to wpisałem? It looks like there might be a sliding panel here. Chyba, że to muszę zamienić literką z tym? Rule the waves, of course. What's this? A secret door. Mamy sekretne drzwi. This bears a closer look. Gadanie jest tanie. Poczekajcie. Coś jeszcze wziąłem. Mam mikrofon. I can't see anything of interest.
Oddany rugot dokumentu. This bears a closer look. Za wiele z tego nie widzę. Mamy też kolczyk w kształcie kruka. Nothing else to see about that. W sumie chyba tylko tyle, nie? I'm surprised the electricity still works in here. O kurde, tu by się chyba przydało napompować ten ponton, który wzięliśmy. Coś trafiło do mojego ekwipunku. Mamy śrubę z małej łodzi podwodnej. The water here is rather calm compared to the waves crashing against the rest of this benighted tip. A może to w ten sposób będziemy mogli się uwolnić? Napompuję ponton, zabiorę sobie jeszcze powiedzmy jednego pasażera i odpłyniemy. Fascinating. It looks like some kind of single-person submersible. Clearly damaged beyond repair, though. Gdzie mnie to prowadzi? Są jakieś beczki. Udało mi się wziąć 2 wiosła. Ale po czym to są beczki? Nie mam pojęcia. Impossible to tell what was once stored in these barrels. No właśnie, miejmy nadzieję, że nie jakieś chemikalia. Nie trafiłem do jakiejś szopy. This panel seems out of place. Tam coś leżało. Mamy obcęgi. This panel seems out of place. Jestem ciekaw, gdzie dojdę, idąc tym tunelem. Wchodzę na górę. Czekajcie, tu też jest jakaś deska. These timbers are all that stand between me and being buried alive. Locked. Zamknięte na klucz. Czy będę mógł tutaj użyć obcęgi? Nie. Może wiosło? Też nie. Czyli tak naprawdę mamy tutaj ślepy zaułek. Albo znajdę klucz i będę mógł się wydostać na górę. Albo nie. Dobra, na tą chwilę nie będę tutaj dalej mieszkował. Jestem ciekaw, czy powiemy innym mieszkańcom o tym, co udało nam się odkryć, czy będziemy trzymali to w tajemnicy. Z jednej strony to może być też przejście, którym w nocy przychodzi morderca. No nic. Wydostaliśmy się z powrotem do domu państwa ON-ów. Moi drodzy, w tym miejscu kończymy ten odcineczek. Mam nadzieję, że wam się podobał. Dzięki wielkie za uwagę, trzymajcie się i do usłyszenia w poniedziałek. Hej!